tam. Ale my jeszcze chyba nie jesteśmy na YouTubie, bo nie widzę powinniśmy być. To czy wiesz, no najwyżej z jakimś tam opóźnieniem, ale jesteśmy. Na wszelki wypadek uważaj, co mówisz. Tak, dlatego mówię, że potwór z bagien zacząłem czytać i jest w porze, chociaż to trochę takie... Już powinien być live. Wiesz o tym, że wpadliśmy na YouTube'a, jak zacząłem mówić, że chyba nie jesteśmy na YouTubie, to w tym momencie mi się rozpoczął live. Więc jak sami widzicie, dobrze, jesteśmy. Pamiętaj, Radku, że to, że ty widzisz live'a, to wcale nie oznacza, że live'a nie ma. Dobrze. Teraz już na pewno jest, na 1,000,000%. Dobrze. Nie, tak mówię ogólnie, na przyszłość, że wiesz, bo wiem, ty czekasz aż u ciebie skoczy live, ale to nie oznacza, że go nie ma. Ja widzę, że jest początek transmisji. A poza tym, nawet jeśli czegoś nie ma na żywo, to później jest na nagraniu. Jak w zapisie jest od początku, odkąd kliknę, tylko rozpocznij transmisję. Więc lecimy. Kochani, dzisiaj Earnings Call, Warner Bros. Discovery, pierwsze tak na dobrą sprawę po roszadach. My trochę wspominaliśmy o sprawie z Batgirl w odcinku, którego jeszcze nie widzieliście, czyli co nowego w HBO Max, który będzie dopiero w sobotę, nagranie tego wczoraj było ogromnym ryzykiem i ogromną głupotą, ponieważ do soboty to może nawet nie istnieć już HBO Max, nie no żartuję, ale mogą się pozmieniać rzeczy, dlatego dzisiaj będzie najbardziej na bieżąco, na żywo i hej. Tak, jakby co, to wszyscy mogą wejść na tego live'a z Earnings Call Warner Bros. Discovery, który ponoć ma się za chwilę rozpocząć. O, już mam transmisję, już muzyczka sobie leci. W ogóle dzisiaj też było Earnings Call Paramountu. Aczkolwiek Paramount chyba za dużo nie ogłosił, poza tym, że dobrze im się wiedzie. Top Gun zarobił dużo, najwięcej w historii Paramountu. Jest wpyte. O, zaczyna się. Jak coś, jeśli jeszcze nie byliście na żadnych Earnings Call disneyowskich, na przykład, które robiliśmy regularnie przez ostatnie 2 lata, to jest transmisja audio, Earnings Call, rozmowa z inwestorami, dlatego to przede wszystkim jest skierowane dla inwestorów, my tylko słuchamy, my tylko się wkradliśmy. I chyba tutaj nie ma tekstu. Są materiały? Nie ma, ale może będą później. Settings. Nope. Na tej Paramountowej też, pomimo tego, że to był ten sam system co disneyowski, też nie było live caption. Widzisz, Disney najlepszy. Radek lektor, lato czas render. O, na pełny ekran się wyświetla nawet. Coś tam. Ale to są jakieś po prostu ostrzeżenia odnośnie Chyba, tego, że tak, chyba, że będą jakieś chyba, że nagle zacznie się coś dziać na wideo, to wtedy wam pokażemy, ale raczej nie wiem. chociaż, że chyba, że może będzie coś do ilustracji. Przygotuję się na wszelki wypadek, jakby coś miało wyskoczyć na Więc mnie. przygotowuj się. A wy oczywiście a kiedy będzie Earnings Call Disneya? Chyba w przyszłym tygodniu, jeżeli dobrze pamiętam. Więc wiadomo, zobaczymy, co tutaj będzie. Wszyscy tutaj mają różne nastroje, wiadomo, różne plotki w ciągu ostatnich dni narosły ogólnie dookoła tego, co się dzieje w Warnerze, w Warner Bros. Discovery, dookoła tego, jak są kasowane projekty, odpisywane od podatku, zwalniani pracownicy. No, się dzieje źle i zobaczymy, co z tego wyjdzie i co zostanie powiedziane. Myk jest taki, że z naszej perspektywy się dzieje źle, no i z perspektywy kreatywnej dla twórców, na przykład chociażby dla twórców Batgirl się dzieje bardzo źle. I ja domyślam się, że według Zaslava to wszystko wygląda jak super pomysł. Co ja tutaj narobiłem? Sorry, poprzesuwałem live'a w ogóle, popsułem obecnego live'a. Najgorzej. O nie. Nie, I'm sorry. Przepopsułem wszystko, już. We've had a very busy and productive 4 months since launching Warner Brothers Discovery. And today we want to provide you with an update on where we are
To nie ten ekran był, sorry. Czy ten live będzie odpisany od podatku? Nie wiem, jeżeli będą tyle błędów, to chyba go skasujemy i odpiszemy. Dobrze, że nie miałem nic kompromitującego na drugim jakby co już monitorze. David Zaslav mówi i tam mówi o tym, jak to wszystko to połączyć w jedną firmę. Plus more recent additions like esteemed filmmakers Mike DeLuca and Pam Abdi, now at the helm of Warner Brothers Pictures Group, and a uniquely talented media operator, Luis Sobowasser, driving our leading... Nie mamy co wam pokazywać i tak tutaj, więc... And just last week we announced our new Chief of Diversity, Equity and Inclusion, Asaf Sadiq. Asaf previously served as Head of Diversity, Equity and Inclusion International for Warner Media. To coś tam właśnie mówił o jakichś osobach, które zatrudnili w firmie na jakichś tam ważnych stanowiskach. The entire leadership team has been moving as quickly as possible to integrate key elements of our business, assess growth opportunities, and make important progress in our synergy capture and strategic planning. Wow, w jednym zdaniu powiedział growth, business, synergy i inne słówka. Including identifying some additional unexpected challenges that have and will continue to require our focus and attention. The upside is that there is even more room for improvement and cost savings. At the same time, we're keeping a close eye on the many cross currents and headwinds at play. Nerdzik, jeśli chcesz sobie posłuchać bez naszego komentarza, including inflation, the threat of recession. Jest dostępny, ogólnodostępna ta prezentacja jest. Jeśli będą mówić coś naprawdę ciekawego, to będziemy cicho. Gunnar will walk you through our financials and the path forward in a few moments. Suffice to say, we are more confident than ever in the strength of our position and believe we are on the right path to meet our strategic goals and really excel, both creatively and financially. Our long-term investment thesis is truly compelling, and we have great conviction in the opportunity ahead. Warner Brothers Discovery has the most powerful creative engine and bouquet of owned content in the world, as highlighted by our recent 193 Emmy nominations. No tak, dużo Emmy, ale głównie dla HBO. The fact is, there are only a handful of companies globally that can do what we do. To nominacje do Emmy zaorały produkcję Max Originals. Spanning HBO, Warner Brothers Film and Television Studios, CNN, our world-class sports business, and category-defining lifestyle and non-fiction content engines. Our asset mix, one of the most complete and diversified in the industry, uniquely positions us to drive a balanced approach to creating long-term value for shareholders. It represents the full entertainment ecosystem and an ability to serve consumers across the entire spectrum of offerings, from premium pay to linear and free-to-air, theatrical to streaming. This was the driving force to create this company over a year ago. Our objective was not only to be one of the top global streaming companies, but also a media company able to drive financial returns by distributing our content on every platform. And our conviction has not changed. While we're still in the very early stages and helped by the first wave of our synergy initiatives, we will have repaid $6 billion in debt by the end of August. And we have implemented initiatives leading to $1 billion in run rate synergy over the next 12 months. Ale tak, oni będą chcieli spłacać ten dług ichni. To wszystko, co teraz widzimy, to są harde oszczędności. Ale nie takie, żeby, wiecie, bo Batgirl by zarobiła, jakby się zrobić dokrętki, zrobić coś tam. Tylko oni muszą zrobić w tej chwili oszczędności. Oni chcą ukrócić po prostu od tak, zmiany od tak, co jest kosztem ludzi. No inwestorzy się pewnie cieszą. And our average share of viewership outside of the football season exceeds 25%.
No, teraz dużo o sporcie. Jak Warner sam w sobie był, to nie było tyle o sporcie. Wiadomo, wszyscy wiemy, że Zaslav to nie nienawidzi seriali filmów. On tam, wiadomo, cała reszta. In many ways, we're just getting started and have really only begun to scratch the surface with respect to the potential upside, and believe we'll make even more headway in the next 2 to 3 years. At every stage of this endeavor, Hubert, nie było takiej plotki. Ktoś sobie po prostu napisał przypuszczenia. Nikt nie napisał, że to nawet nie jest plotka. To były tylko, że taka opcja gdzieś tam jest, ale to równie dobrze może trafić na Disney+. Infinity Train. And use our unparalleled creative engine, franchises and brands to produce the most compelling and diverse content offering in the world. Nie no. We are home to many of the most iconic Aha, czyli tak ogólnie. Nie no, ogólnie, no, cały czas korporacyjne gadanie. Batman, Superman, Wonder Woman, Harry Potter, Looney Tunes, Hanna-Barbera, Game of Thrones. Powiedzieli Hanna-Barbera w najważniejszych markach. HGTV, Discovery, Pamiętajcie o tym. Warner Brothers Pictures, Warner Brothers Television, and many, many more. The opportunity this presents is truly unmatched. We're also the preeminent maker Ale and był powiedziany pierwszy Batman. A co panie Zaslav z Batgirl? Co to jest? Co to jest za nierównouprawnienie? Co to jest? Co to jest? In ways that will help us to grow, achieve greater market share, and have a bigger impact. Some of the content we create will be distributed on our platforms. Oho, teraz? The highly anticipated House of the Dragon, premiering on HBO Max later this month. And some will air Smoka on na other HBO platforms, Max, of such as course. Ted Smoka nie Lasso skasowany. and Apple. Our focus is on making great content that people want to watch and will pay for. As I've said, it's not about how much, it's about how good. Oczywiście będą to cały czas podkreślać. What really resonates with people is much more important than just having lots of content. In other words, at a time when almost every piece of content ever made is available to consumers across any number of free and paid services, curation, quality, and brands have never been more important. And that is what we do best. Będą zmniejszać ilość. Będzie ważniejsza jakość. Ale no tak, rzeczy od HBO są bezpieczne. Engagement and overall value of our content through a broad distribution and monetization strategy. Our job is to tell great stories and to bring them to as wide-ranging an audience as possible, in as many ways as possible, and to deliver the greatest viewing experience possible. Certainly technology plays a big role in this, and we still have a lot to learn. But it's equally important that we be flexible and agile, able to respond to ever-changing consumer preferences. No okej, będziecie elastyczni. Ale też powiedział o technologii. We cover more surface area than almost any other media company. Theatrical, streaming, linear, no jak się wszystko złączy, to prawdopodobnie tak. Tylko poszczególne segmenty są takie nie do końca wszędzie dostępne. And we have no intention of being beholden to any one in particular or to a specific business model. Simply put, we are open for business. No, okay. There's been a lot of experimentation in our industry, on wcześniej wspomniał na przykład te rzeczy, co Warner robi dla innych firm, bo to jest ważny segment zarobkowy Warnera. Pewny pieniądz, o tak bym powiedział. For example, we will fully embrace theatrical. Czekaj. As we believe it creates interest and demand, provides a great marketing tailwind, and generates word-of-mouth buzz as films transition to streaming and beyond. Podkreślałem, że kina są ważne dla rozgłosu filmów na streamingu. Then when the same content moves to PVOD and then streaming, it is elevated again. Ha! Powiedział to! Najpierw PVOD, a później streaming subskrypcyjny. Czyli trochę jakby potwierdził, że Elvisa nie będzie na HBO Max. Teraz. We have a different view on the wisdom of releasing direct to streaming films.
And we have taken some aggressive steps to course correct the previous strategy. Course correct, to jest korekcja kursu. Kasowanie Batgirl to jest korekcja kursu. Our main priority right now is launching an integrated SVOD service. Integrated. And in a few moments, SVOD. JB will talk more about the strategy and some of the key building blocks and milestones. Będzie coś więcej na temat połączonej platformy. Discovery Plus together under one offering. One offering. Our streaming strategy has evolved over the past year. And really reflects the importance of, rather than the dependence on, this segment of our global content monetization. I am pleased with the work to date and the progress we continue to make on this front. And in the spirit of optimization, once our SVOD service is firmly established in the market, we see real potential and are exploring the opportunity for a fast or free ad-supported streaming offering that would give consumers who do not want to pay a subscription fee. Czyli chcą zrobić jeden serwis subskrypcyjny, taki jak dotychczas, i jeden serwis reklamowy. Jedną usługę. To znaczy bazującą na reklamach, tak jak na przykład Pluto TV od Paramounta. To też jest bardzo dobry model biznesowy podpatrzony u innych. Making them a trusted partner in the distribution of HBO Max as part of their service offerings. This is great news for our business as it ensures that even more people will have access to our world-class and award-winning content. This leads to our third strategic priority, and that is to operate as one company with one mission, to be the premier media and entertainment leader globally. We believe the best way to maximize the value of our company is by operating our businesses as a combined enterprise rather than as a series of separate, siloed, and unconnected business units. HBO, Warner Brothers Pictures, Warner Brothers Television, CNN, our U.S. networks, sports, we are stronger together, and we're making meaningful progress in operating our businesses as one team. Synergia wszystkich We also have a great ability to promote, advertise, and introduce new products and services enterprise-wide. And we intend to take full advantage of these capabilities. You saw this with the successful rollout of Elvis across all of our platforms. And you're seeing it now ahead of the launch of House of the Dragon. We're employing every capability at our disposal. It is the biggest campaign in HBO's history, and it's already paying dividends. Rewatching of the original Game of Thrones is up dramatically on HBO Max. We're also going to be opportunistic about the way we grow our business in the future, whether by improving existing products or services to enhance and personalize the consumer experience, introducing new ones, or expanding into new markets globally, with particular focus on how to scale smartly, with an eye on sustainable free cash flow. Even during periods Bo tutaj mówi o tej ekspansji międzynarodowej, trzeba pamiętać, że to jeszcze ma czyli Warner ogólnie. A gdyby ta platforma nazywała się zupełnie inaczej i weszłaby w krajach, gdzie nie ma, że HBO Max, HBO licencja jest sprzedana, po prostu, bez HBO treści. Po prostu, wywalone. Create the most compelling and diverse content offering in the world. Maximize its reach, engagement, and value. Elvis u nas będzie na każdym serwisie VOD, nie tylko na playerze. A player robi sobie marketing dzięki temu. Powiedział trochę wcześniej. Ciekawe dlaczego. Cwane. In an industry as dynamic as ours, we are best positioned for success. We have everything we need to thrive. Creatively and financially. Player też chce pokazać, że jest ważny dla Warnera i ogólnie TVN. The most diverse collection of global media brands and assets. The ability to generate awareness and excitement for our products across our own various platforms. A strong leadership team and the most talented creatives. While we're still in the early innings, I couldn't be more excited about where we're headed as a company. As I said, we're open for business. And if you're in this business, this is the place to be. We look forward to sharing lots more with you at our Investor Day at the end of the year. And with that, I'll turn it over to JB,
and he'll walk you through the details of our SVOD strategy. Dobra, strategia SVOD od JB. Thank you, David. And hello, everyone. Over the last almost 120 days, I've had a chance to spend time with this incredibly talented team, take a closer look at both products and their technology, better understand our proficiencies, as well as areas where there's need for further development, and dig in on what consumers are saying about the two services. We have a lot of work to do, but these first few months have only strengthened our belief in the significant opportunity ahead of us. And I'm excited to share with you some initial thoughts on our strategy and roadmap. First, a bit of context. For decades, our industry has embraced changing technology and consumer demand by evolving the very successful windowing approach to exploiting content. However, in recent years, a strategy has emerged that suggests the video business will be better off collapsing all windows into streaming, overpaying for and overinvesting in content, and offering it all at the same time for a low price. We don't believe in this strategy. While we intend for streaming to be a critical part że tutaj of our pokazuje, że nie company wierzą w and a strategię, key w której driver wszystko of our wrzucają na growth, streaming. consumers continue to shift their viewing habits from linear to non-linear. It's only one I part tutaj of our pokazują, że diversified Warner, The focus Warner- of our streaming Postaram się to strategy pokazać. is consumer choice. że Warner chce We believe there are dawać multiple wszystko global consumer na, segments in znaczy streaming. iść w Just like każdą there stronę, have to been znaczy for dawać i na decades in płatne traditional telewizje, television. i do kina, i na Some streaming. who are willing to pay a premium for an ad-free experience, others who are more price conscious and I prefer to pay ogólnie less with limited obecnie advertising. Warner And a chce się sizable skupiać na third dwóch group will serwisach. not pay a Na subscription jednym, fee and który only będzie one bez enjoy reklam, i na ad-supported jednym, entertainment. który będzie z ad live. Nie wiem, co to znaczy. trochę Nie, to jest to, co jest teraz na HBO Max, czyli reklamy, ale dobrze. to jest fokus na teraz, a na future to jest tylko z reklamami. To ma być jakby We're focused on telewizja. launching our To ma combined być tak SVOD jakby product with both an serwis ad-lite and streamingowy, an ale ad-free version telewizja. in many markets. Może po prostu chcieli taki skrót But, mieć as fajny. you heard, we've also begun to bo explore ja bym się do options tego of how nie best to reach przywiązywał. consumers in the free ad-supported streaming space. We currently license our library to others, but we'll assess how best to play in this growing business as the model evolves from free-to-air linear to free-to-view streaming. Now, focusing on our ad-free and ad-lite SVOD offering. The great news is the combination of HBO Max and Discovery Plus could not come at a better time, as both are enjoying strong momentum. Discovery prawdopodobnie, Discovery Plus pewnie ma trochę mniejszą popularność, bo chyba, że sport. Ma 4,9 na Kurde, no aplikacja jest dobra, znaczy cały serwis jest dobry. Brawo, brawo, prezes Zaslav, brawo. To co myśmy mówili, to, że HBO Max i Discovery Plus to są skierowane do dwóch zupełnie innych grup odbiorców. To co mówiliśmy, scripted, unscripted. Tak, te dwie platformy się łączą, Tak. Na szczęście już mogę wam pokazywać to na ekranie. Co jest trochę prawdą. These are two critical and powerful components of a strong and sustainable subscription business. Couple this with our world-class collection of globally recognized brands, franchises, series, and characters. Radek, uspokój się. Dobrze, że cię wyciszył Discord, jak ja uwielbiam to. In an already crowded market, consumers know these. Czaisz to, że Shark Week dla nich to jest cała franczyza? The quality of our content engine speaks for itself, as evidenced by the 190 nominations this year, more than any other media company. Ej, ale że TVN tutaj jest? Bro, to duża sprawa ogólnie. Documentaries, the factual. Bo oni cały czas. Czy to ma być jakaś nazwa? Bo tutaj widzimy na razie. Nie. Po prostu pokazują rzeczy, które mają dwie platformy. Chyłka, o Boże! Polska! Ola Boga! We're introducing a number of exciting interim initiatives. First, content sharing. As we announced earlier today, Discovery Plus will add a CNN Originals hub on August 19th.
Tak, taka wymianka trochę. Tak, i to jest to, co dzisiaj ogłosili, że na Discovery Plus jest CNN, a na HBO Max jest Magnolia Network. Takie, nie wiem, chyba HGTV. Ja mam przeczucie, że to będzie łączony pakiet. Czy ty też tak czujesz? Ja też tak czuję, ja nie wiem, czy to jako jedno... Jeszcze nie teraz przynajmniej. Za wcześnie. A tak szybko mogli tylko zrobić łączony pakiet. As David mentioned, we are leveraging the marketing power of our combined portfolio. The biggest TV audience many nights in the US. No tak, synergia, dosyć standardowe w branży. The number one pay TV portfolio in LATAM and leading pay TV lineup in APAC. Widzisz, już było warto zrobić tego live'a dla Chyłki. Dobra, trzeba zacząć oglądać Chyłkę. Dobra Chyłka jest? Na czacie, napiszcie tam, bo jestem ciekawy. Tak, czy Chyłka dobra, czy zła, nie wiem, to znaczy, chyba dużo serii tam jest zrobiono. No. Aha, no tutaj pokazuję na przykładzie tego szaku. A czy, kochani, jak coś, jeśli was znudzi ta prezentacja czy coś, to jest całkowicie normalne, to jest prezentacja dla inwestorów głównie. Chwila. Single... Wow. Jo! Ale dzisiaj tego nie ogłoszą nazwy. Ale single global brand. Widzisz po prawej? To już jest... Wow, nie, przepraszam, to jest Discovery Plus po prawej, a po lewej jest HBO Max, nieważne. Multi-tier, dla sportów, to ma sens, Radek, to ma sens, sporty... Ma być, tak jakby mają być opcje ad-free, ad-light i ad-only. No to w przyszłości, to tak jak mówili, ale wygląda na to, że to wszystko będzie w ramach jednej platformy, czyli już się, wiesz, nie będą rozdzielać jak na Pluto TV, Paramount, tak? Ciekawe. Czyli jednak było co pokazywać jako wideo wam, nie tylko audio. This will in turn enable us to meaningfully reduce churn, support gross ads and increase monetization. Chyłka dobra, bo Polska. There's much work to be done over the coming months. From retooling the tech platform to enabling proper content and metadata ingest around the world and ensuring a seamless kiedy customer player migration wchodzi na to wszystkie rynki świata? Tak, to jest teoria, Radek zaczął ją, a później ja stwierdziłem, ej, to nie jest takie głupie. Player jako globalna marka. Znowu jesteśmy zgubieni, Radek. Lato, okej, czyli znowu mamy na co czekać. Nie, w Europie 2024. No tak. Wczesny 2024. Myśleliście, że się skończy na Sky Showtime? Na boj. Nie ma tak dobrze. Mordę. New Markets, czy to mogą być te... europejskie, Radek? Okej, ale czyli... O, to im się zejdzie, zanim oni to razem zrobią. Panie, a wiesz, Panie! Co będzie przez te półtorej roku? Co my tu będziemy robić? Jezu, ledwie co jedna platforma wystartowała i już... Nie, no może dobrze, niech ta platforma chociaż podziała przez te 2 lata, tak? Shit, here we go again. Warner wytrzymał całe 5 miesięcy bez startowania nowej platformy, bez jakby zapowiadania nowej platformy, jej. Pozdrawiamy, jeżeli nas Karola Komańskiego, który żartował przy Harley Quinn, że przy Jokerze 2, że pojawi się na jakiejś 4. platformie Warnera. To znaczy na 4 może i nie, ale na HBO Max to raczej już nie, co nie? Masakra. No co, Sky Show? Nie no, będzie co pooglądać, jeśli wszystkiego nie anulują na HBO Max. No i lecimy, no.
Ale wiesz, no lato 2023 w USA to nie jest tak daleko, więc niedługo będziemy się dowiadywać, jakie będą plany, tak? Może w końcu nie będzie audio zablokowanych napisów regionalnie. Czyli ale właśnie, to jest szansa, że dostaniemy poważną platformę. Czyli mamy potwierdzenie, HBO Max nie jest poważną platformą. Nie no, śmiejemy się oczywiście, no jest co oglądać na HBO Max, ale pod kątem technologicznym... To jest pierwsza platforma, o której chyba Warner też mówi, jakieś takie globalne... Ile chce mieć tych subskrybentów globalnie, bo tutaj mówi o 130 milionach na 2025, a wcześniej ze względu na to, jak to było poszatkowane HBO Max, nie HBO Max, to nie było nawet, wiesz, nie mieli nawet planów takich, bo wszystko było gdzieś tam... Ale jest napisane, że w USA chcą wyjść na prostą do końca do 2024 roku, nie do końca, do 2024. Największa strata w tym roku. Znaczy, mi się wydaje, że te zmiany, jak już uporządkują wszystko i jak miną te 2-3 lata, to wyjdzie na dobre. Tylko wiecie, no, nie wierzę, że nie było jakiegoś innego sposobu, żeby przynajmniej te niektóre sprawy ostatnio załatwić inaczej, no. Nie wierzę, że nie było innego sposobu. Consistent with our profitability focus, we will shift away from heavily discounted promotions that were part of the gross ad focused strategy of the past. Radek, zniżka na 20 zł na zawsze HBO Max Be Like. Już ma datę ważności. 20 zł do początku 2024. Nie no wiem, śmieję się, ale no właśnie chodzi o to 33% nawet. No okej, no. Piszcie na czacie, jak się może nazywać nowa platforma. Ja uważam, że to będzie jedno słowo. Jedno słowo. Max, jedno plus jakiś człon typu plus, max itd. Marketing, which is over 60% of SG&A. Bo tam coś tam mówili o cenie, a tego nie słyszeliśmy, więc nie słuchaliśmy aż tak, bo tam było, że coś tam myślą nad tymi cenami, że nie wiem, są za niskie, za wysokie, nie wiem, czy za dużo promocji jest, nie wiem, coś tam... No bo oni muszą się trochę cenić też, tak? Tak, zobaczymy właśnie to, co ja mówię. Znaczy trzeba to zbalansować dobrze, no nie można się szarżować, ale też trzeba się cenić, no. Cancel plus. Jacku, czy my zakładamy już jakąś nową grupę, skoro Marcin założyłeś Max? Cicho, nasza grupa Sky Showtime Polska jeszcze jest nieużywana. Jak coś na Facebooku znajdziecie grupę Sky Showtime Polska. Jeśli jestem tam administratorem, to znaczy, że to ta. Leży długo już w rezerwie. Nie no, ale... A tutaj mamy kolejne, ogólnie co zamierzają, żeby było to oczywiście dochody z tego były. ARPU to oczywiście chodzi o tym, żeby dochód na jednego użytkownika. Skala, żeby, no, globalna skala, to co cały czas mówiliśmy, że to był zawsze problem z Warnera. Ale wiesz co, trzeba przyznać, że jakby jedna złączona subskrypcja plus pakietowanie dla sportów, to nie głupie, to jest bardzo niegłupie, Radek. Tak, bo tutaj piszą dywersyfikację, że cała portfolio, że tak jakby... Bo jak to, o co chodziło? Że to chodziło o to, żeby... Okej. Powiedzieli, co wiedzieli. I teraz będzie o finansach. I to tyle. My nie będziemy dalej oglądać. Nie, Radku. Czas odpocząć, mieć wieczór, mieć życie. Live'a nikt długiego też nie będzie nadrabiać. Więc nawet jeśli momentami było trochę chaotycznie, jeśli czegokolwiek jeszcze się dowiemy dzisiaj, jeśli cokolwiek padnie jeszcze podczas tej prezentacji, to w niedzielę na podsumowaniu tygodnia. Na szczęście można powiedzieć, że HBO, nasz sobotni odcinek co nowego w HBO Max będzie nie do zaorania, bo nie zrobili tutaj żadnego przełomowego ogłoszenia, które by zmieniło nam status quo z dnia na dzień. Zanim te zmiany wejdą, ale wiesz co, to jest pocieszające, bo gdyby to wszystko nagle zawrócili kijem Wisłę, to by było
To by było zbyt duży, powiedzmy, szok termiczny. A jeśli oni będą przygotowywać tę platformę przez 2 lata, to ja naprawdę mam nadzieję, że to będzie kompetentna. Znaczy, wiem, ale wiem, że jest bajzel, wiem, że był bajzel, wiemy, że jak jest teraz z HBO Max, ale wiemy, że ta platforma była przygotowywana na kolanie. Tutaj dają sobie trochę czasu. Zobaczymy jak bardzo, bo jednak do startu w USA już w sumie niedużo, bo o 10 miesięcy, ale tam nie ma problemów z konwersją. Na Europę mają trochę więcej, no trochę kilka miesięcy więcej. Tak. Więc podsumowując tak na szybko, to co dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy, że zostanie oczywiście zmieniona strategia odnośnie premier kinowych, czyli najpierw będą na VOD, a dopiero potem na streamingu. Nie wiemy jak to dokładnie będzie się odbywać, bo nie zostało to jakoś dokładnie opisane, ale widać o tym, że już nie będą odchodzić czyli wiadomo o tym, że skoro będą HBO Max powoli zamykać, tak jakby łączyć z Discovery Plus, to nie ma sensu już aż tak pompować tą platformę, a start platformy HBO Max Discovery Plus włączonej, która nie wiadomo jeszcze jak będzie się nazywać, zacznie się od przyszłego roku w USA, a Europa jest zaplanowana na początek 2024. Może jakimś cudem Polska będzie szybciej, ale to tylko jakieś takie, wiesz, cudowne, wiesz, nie wiemy jak z playerem. Jak tam było early 2024, tak? Tak. Wiesz, nie wiemy jak z playerem u nas będzie, bo wiadomo o tym, że u nas sytuacja z TVN-em, który został podkreślony kilka razy, jest bardzo skomplikowana. Też to może zobaczymy co u nas będzie, bo to jest inna rzecz. Nie Batpad, spokojnie, to czy ja bym w ogóle tego na pewno tak nie będzie. No jeśli nowa platforma u nas wejdzie w 2024 roku, ale to nie oznacza, że HBO Max zostanie wyłączone od razu, gdy wejdzie w USA ta platforma. To by był strzał w stopę, jest za dużo rzeczy, które ludzie już na bieżąco oglądają. Wiecie, bazę subskrybentów się buduje i można spokojnie się spodziewać, że na początku 2024 roku będzie to płynne przejście, płynne albo mniej płynne, zobaczymy jak to będzie zorganizowane, ale no jednak będą chcieli przekierować jak najwięcej subskrybentów obecnych pod łączoną platformę, która nie wiemy jak się będzie nazywać. Ja uważam, w nazwie Warner mogłoby być. Warner Discovery, nie wiem czy to ma sens. Disco Warner, nie wiem, to byłoby dziwne, ale co do ciekawostek, Disco Warner, uwielbiam. Że na prezentacji znowu się pojawiło logo TVN, a z jednych z takich ciekawostek to jako sukces Warnera zostało pokazane sprzedaż gry Lego Star Wars Skywalker Saga, bo ona była przez Warnera dystrybuowana, dobrze pamiętam. Przepraszam, powtórzysz? O jaką Lego Star Wars Skywalker Saga. Tak, dystrybuowana przez Warnera, tylko zobaczymy jak będzie z tą w ogóle gałęzią gamingową, czy ona nie będzie zaorana w pewnym momencie. Wiesz, nie wiadomo jak, ale na razie to zostało uznane za sukces Warnera, dochody z nim i to było pokazane jako zaleta. Właśnie dobrze, tylko sprzedawanie Warner Bros. Games to jest jeszcze o tyle skomplikowana rzecz, że Warner sprzeda studia, ale marek to nie sprzeda, no nie łudźmy się. I to jest problem, bo sprzedadzą ważne studia i jakby studia, które są bardzo kompetentne, no ale dalej muszą wyjść na prostą i robić samemu, więc to jest takie trochę niezbyt. Mamy tutaj ciekawe pytanie, na które muszę odpowiedzieć, czyli tutaj Batpad pisze, oby była opcja przeniesienia konta z HBO Max na tą nówkę jak z Go. Ja sądzę, że oni to wszystko jakoś zaharają, uporządkują, bo to jaki jest bajzel jeszcze z kontami z HBO i z wszystkim takim, to jest zbyt skomplikowane. Oni będą naprawdę, jak sami widzimy, David Zaslav wszystko zaoruje. Czasami to ma negatywne konsekwencje, czasami pozytywne, więc tu też sądzę, że raczej to będzie bardziej zaorane niż kolejne przeniesienie konta, jak nie wiem, jakichś Pokemonów z pierwszej do 5. generacji wszystkimi tam metodami, jak tam właśnie pomiędzy te decyzje w tej chwili narobiły dużo, znaczy pod kątem biznesowym jasne, pewnie super inwestorzy się cieszą i w ogóle pod kątem kreatywnym, pod kątem twórczym narobiły i tak po prostu ludzkim, narobiły dużo złych rzeczy, tak jak wszystkie zmiany korporacyjne w Hollywood, tak samo jak, nie wiem, Disney przejmował Foxa, aczkolwiek tam też były zwolnienia, tam też było zamknięcie Blue Sky i tam też były różne decyzje, które były niepopularne. Tylko myk jest taki, że jeśli za 2 lata Warner będzie produkować dobry content, to mało kto będzie pamiętać o tych zawirowaniach teraz. Banieczka popkulturalna będzie wspominać, ale powiedzmy sobie szczerze, znaczy ja nie mówię, że to jest dobrze, tylko
realistycznie patrząc, jeśli będą robić dobre rzeczy, to mało kto będzie o tym pamiętać, że były zamieszania. Ale jest też problem, że mogą się teraz spóźnić do wojny platform streamingowych. Właśnie, to jest problematyczne. To jest problematyczne, bo wiecie, nie wiemy jak będzie ta platforma SkyShowtime wyglądać, czy ona będzie poważnym graczem, bo na razie odnośnie tego to są różnie to może być. I wiesz, i teraz już na HBO Max widnieje łatka, że to będzie zaorane. Co nie? To już jest, sytuacja krajobraz się zupełnie zmienia. Według mnie coś się tam jeszcze zadzieje w międzyczasie, ale tak, kończymy na dzisiaj. Dziękujemy, że tak licznie byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy w sobotę na co nowego w HBO Max, zapraszamy w niedzielę na podsumowanie tygodnia, a Radek, gdzieś zapraszamy jeszcze? Nie wiem, może na Radkowego Twitterka też zapraszamy cały czas, bo tam też cały czas się pojawia. Ale hej, hype nigdy się nie kończy. Zawsze jest czekanie na jakąś platformę streamingową. I co, będziemy obstawiać kiedy, tylko jak w miarę się dowiemy. Tak, ale wiesz, to nawet nie jest tak, że oni zapowiedzieli dla USA, tylko podali nawet Global Roadmap, czyli nawet już my wiemy, czego się spodziewać mniej więcej. Zobaczymy. Na razie, do zobaczenia, dobrej nocki.